W dzisiejszym odcinku rozwinę tematykę szycia kiedry. Witam serdecznie moi drodzy, ja się nazywam Aleksander Kądziela i jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to koniecznie zaobserwuj ten kanał, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, tak jak przed momentem usłyszeliście, będzie o kiedrze. Oczywiście jako główna bohaterka nigdy nie wystąpiła, nie miała swojego odcinku, natomiast było wiele zapytań od nie tylko kursantów, ale na YouTubie do mnie wysyłacie informacje, prośby, żeby coś o tej kiedrze troszeczkę więcej powiedzieć. Poniżej zobaczycie linki, gdzie kiedra występowała i też była już omawiana, natomiast dzisiaj faktycznie chciałbym się skupić wyłącznie właśnie na niej i troszeczkę więcej o niej opowiedzieć, aczkolwiek myślę, że w materiałach poprzednich na pewno te informacje gdzieś odnajdziecie. Może one są porozrzucane pomiędzy poszczególnymi odcinkami, dlatego chciałbym jakby skumulować to w jednym, żeby temat, mam nadzieję, że będzie już zamknięty. Aczkolwiek jeżeli nie, będzie Wasze takie życzenie, żeby jeszcze coś dodać od siebie, to oczywiście piszcie w komentarzach, to spróbujemy coś na ten temat jeszcze na pewno nagrać. Moi drodzy, tutaj tematyka samej kiedry, można byłoby ją bardzo mocno rozbudować, ale generalnie można powiedzieć, że kiedrę możemy uszyć, kiedrę, bizę, lamówkę, w zależności różnie jest to nazywane, ale generalnie mam na myśli kawałek sznurka obszyty jakąś tkaniną, skórą naturalną, tak? To generalnie o tym mówimy. I teraz moi drodzy, można to uszyć na każdej z maszyn z pojedynczym, z podwójnym i z potrójnym transportem. Jeżeli chodzi o maszyny, link poniżej znajdziecie do odcinka o maszynach. Moi drodzy, ja to Wam dzisiaj pokażę na maszynie przemysłowej. I teraz moi drodzy, do czego w ogóle zmierzam? Bo tak naprawdę jaką wybrać, to jest uzależnione od tego, od dodanego mebla, tak? Czyli o jaką grubość będziecie wykorzystywali, jaki jest mebel, żeby dostosować odpowiednią grubość przede wszystkim kiedry. Bo moi drodzy, mamy różne. Już Wam pokażę przykłady. Tutaj postaram się to tutaj jakoś tak zgrabnie pokazać. O, może tak. Tutaj pierwszy do tej kamery. Mamy jakieś tam żyłki, pełne kiedry. Mamy tutaj z tkanin zrobione plecionki i każda z nich, moi drodzy, ma swoje plusy i minusy. I teraz tak naprawdę dla mnie jest bez znaczenia, którą używam do maszyny przemysłowej, bo mamy różne rodzaje stopek, tak? Tak naprawdę mamy stopki do kiedry, już Wam pokażę. To jest stopka do kiedry i to jest wielkość 4-5, taki rozmiar, to jest taki najbardziej standardowy. Oczywiście one są o różnych rozmiarach, większe, mniejsze. Ja używam taki standardowy, ponieważ no, to jest taka nie za duża, nie za mała, a ona pasuje i do fotela większego, jak również do małego. Ale również możemy wykorzystać, moi drodzy, do szycia kiedry, półstopkę. Tutaj jest akurat stopka, są dwie stopki jakby, bo tu jest krocząca, dlatego ja mam dwie. Wy w swoich maszynach domowych macie stopkę jedną do wszywania zamków, na której możecie wszyć. I teraz, moi drodzy, to są dwa rodzaje właśnie tych stopek, które są wykorzystywane, które też wykorzystuję. I tak naprawdę, jeżeli chodzi jaką mówię, czy wężyk, taki jak tutaj widzicie, czy wykorzystać jakiś sznurek żeglarski, jak to się często mówi, czy bardziej taką bawełnianą, ona troszeczkę jest rozciągliwa. I każda z tych kiedr, czy tych sznurków, czy tych preparatów, które stosujemy, tak, do wypełnienia tej naszej kiedry. Jeszcze taka informacja, nie mam ze sobą, jest jeszcze pełna, pokażę. Spotkacie się w starych meblach wykonane wypełnienia z papieru.
I teraz tak, moi drodzy, jaką wykorzystać? Po pierwsze, pierwsza informacja, oczywiście musicie dostosować grubość, wielkość tej kiedry do wielkości mebla, tak? Nie może on być za duży. To jest pierwsza rzecz, tak? Do fotela pewnie jakieś trochę grubsze, do krzeseł, do poduszek na pewno będą trochę cieńsze. Za sekundę Wam jeszcze pokażę, są jeszcze kiedry, które możecie kupić już takie gotowe. One są bardziej krawieckie, ale też jako elementy dekoracyjne do poduszek możecie już kupić taką gotową. I jeszcze mam tutaj, zerkam za siebie, bo tutaj mówimy o kiedrze, ale jeszcze jest sznur ozdobny, który w pewnym sensie też możemy powiedzieć, że no może nie jest kiedrą, ale jest bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o zasadę generalnie wszywania. Miałem pod ręką, więc Wam pokazałem. I teraz wracam do tego tematu generalnie jaka grubość, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, do foteli grubsze, do drobniejszych elementów cieńsze, aczkolwiek kolejną rzeczą, na którą musicie na pewno zwrócić uwagę, to grubość samego materiału, bo mogę mieć bardzo grubą tkaninę i użyć, jeżeli użyję, jest fotel, mam grubą tkaninę, użyję grubej tego wypełnienia, tego sznurka, no to stanie mi się to, powiększy mi się to drastycznie, więc można powiedzieć, więc wtedy muszę na pewno, jeżeli mam grubą tkaninę, użyć cieńszego tego sznurka, tak, tej kiedry, którą tu używamy. Akurat nie mam jakiejś tam super grubej tkaniny, ale pokazuję Wam tutaj na przykładzie, więc musicie tutaj sami ocenić, jaką grubość sobie dopasować. Mam tą świadomość, że no, nie zakupicie wszystkich rolek, żeby mieć to na stanie, ale najlepiej by było po prostu mieć docelową tkaninę, przymierzyć, czy nawet oprzyć, tak, i zobaczyć, jaka będzie docelowa już ta grubość. To jest pierwsza rzecz, na którą musicie zwracać uwagę. Druga rzecz, jeżeli chodzi o tego typu wypełnienia, czyli te kiedry, czyli jakiś wężyk, czy wypełnienia twarde, już Wam tutaj pokażę, to trzeba wziąć pod uwagę taką rzecz. Moi drodzy, przede wszystkim te wypełnienia pełne, czyli nie zalane, one są sztywniejsze, tak? Czyli nie może być zbyt dużych łuków, bo będzie Wam to bardzo gdzieś tam odstawało, aczkolwiek jeżeli dobrze jest wszyta kiedra, nie powinno też się tak dziać. Pełne te wężyki, czyli te wężyki, które tutaj mam przed sobą, też pewne trudności będą Wam stwarzały. I teraz znowu, jeżeli macie, tak naprawdę można powiedzieć, że to jest przygotowane stricte do tej stopki, która jest do kiedry, tak? Czyli tutaj, jeszcze Wam to pokażę. Ok, właśnie do tego tutaj służy ta prowadnica, tutaj nam ładnie podaje i cały czas jakby te szycie jest idealne, tak? Pasuje nam tutaj to do tego rozmiaru. Ten sznurek też będzie tutaj ładnie działał, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. I moi drodzy, bo te są stricte przygotowane do maszyn przemysłowych, jeżeli Wy w domowych maszynach macie stopki do szycia zamków, no to niestety, ale będzie Wam gorzej się wszywało na pewno te pełne, sztywniejsze kiedry, więc tu bym polecał bardziej właśnie te sznurkowe, te, które tutaj Wam teraz pokazuję, będzie prościej. I znowu tutaj, jeżeli chodzi o te plecionki, tak, moi drodzy, jeżeli to będzie taka plecionka bawełniana, jak jest tutaj pokazana, czy powiem tak, będzie ją w miarę łatwo, prosto, ale tutaj prosto znaczy niedobrze, zaszyć za głęboko, czyli ta kiedra nie będzie jednej grubości, tylko może ona tak falować w różnych rozmiarach. To jest znowu minus, tak? Więc lepiej można by było użyć sznurka żeglarskiego, który jest bardziej zbity i to jest jego plus. Natomiast przy zaszywaniu, na przykład przy projekcie jakiejś poduszki, kiedy trzeba naszyć kiedrę na kiedrę, ja Wam to pokażę tutaj,
bo często zaszywamy. One teoretycznie powinny być tutaj zlicowane, ale czasami się zdarza, że musimy to naszyć jedną na drugą. To przy sznurku żeglarskim będzie Wam bardzo ciężko to zrobić, jeżeli nie macie maszyny przemysłowej. Ok, moi drodzy, no cóż, to są takie podstawowe rzeczy i tutaj naprawdę trzeba to oscylować, gdzieś tam samemu z doświadczeniem sobie trochę złapać. Zobaczycie sami, że czasami pewne jakieś tam trudności. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli taka informacja do Was, jeżeli obszywacie, ja sobie, może zrobimy tak, jeżeli obszywacie tkaninę, tak? Ja wziąłem sobie akurat skórę naturalną. Ja wychodzę z założenia, że szerokość na kiedrę powinna wynosić 5 cm. Ona jest trochę za duża, ale jest na tyle szeroka tkanina, że nie mamy problemów z zaszyciem tego. I później jak to wszywamy, ścinamy na dodatki, żeby mieć tylko 1 cm odszycia. Moi drodzy, ja tutaj na sekundę przeszyję na maszynie i chciałbym Wam coś wytłumaczyć w czasie szycia i też jak będzie uszyte, bo nie mam żadnej przygotowanej już Wam, a chciałbym coś bardzo ważnego Wam przekazać. Zaczynam. Tak, moi drodzy, mam uszytą właśnie kiedrę i do czego zmierzam. Może pokażę tutaj do tej kamery na zbliżeniu. Te pierwsze szycie, mam nadzieję, że jest to widoczne, te pierwsze szycie, które jest tutaj wykonane, jest troszeczkę oddalone od tego sznurka. Ona nie jest tutaj docelowo. Szycie będzie w tym miejscu, gdzie właśnie ten śrubokręt teraz tutaj przykładam, czyli jakieś 2-3 mm bliżej tego sznurka. Czemu to jest te szycie oddalone minimalnie, tak? Pokażę Wam tutaj na tym przykładzie. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo, bardzo istotna, moi drodzy. Informacja, że ja jestem zwolennikiem wszywania kiedry, uszycia kiedry, potem wszycia w siedzisko, czyli górną tkaninę, a później wszycia bodna. I za każdym razem przychodzi pewna grubość, tak? Ja pokażę to na tej skórze. Jeżeli tutaj zaczynam sobie szyć, to zobaczcie, ona w pewnym stopniu, ta skóra, odpycha mnie od tego sznurka. Czyli nie jestem w stanie już tak blisko, jakbym przeszył tutaj to, i teraz próbował jeszcze raz, jeszcze bliżej to wszyć, to staje się to prawie, może nie niemożliwe, ale kolejne szycie przypuszczam, że byłoby w zupełności niemożliwe. I z tego powodu częstym błędem jest to, że osoby, które wszywają za blisko pierwsze szycie, za blisko sznurka, czyli tej kiedry naszej, to dzieje im się coś takiego, ja to tutaj przesadzę, ale dzieje im się coś takiego, że jest widoczne, może tak to pokażę, że później jest widoczne te szycie. I często jest właśnie to spowodowane tą właśnie grubością, która nie pozwala przy szyciu tej tkaniny, czy tej skóry przede wszystkim, bo tutaj mam to na myśli, bliżej tego sznurka. Oczywiście w większości przypadków jest to zła technika szycia, ale to jest kwestia wypracowania. Ok, czyli te pierwsze szycie, moi drodzy, jeszcze raz pokażę troszeczkę dalej. Kolejne będę się starał robić coraz bliżej tego sznurka i w ten sposób powinno być niewidoczne te szycie. Oczywiście nić powinna być w kolorze danej tkaniny, którą tutaj sobie zszywamy. Jakby to jest pierwsza garść informacji, którą chciałbym Wam tutaj przekazać. I kolejna rzecz, moi drodzy, oczywiście pamiętajcie, jeżeli macie jakiekolwiek welury, jakieś tkaniny, które bardzo mocno cieniują, pamiętajcie, żeby je układać zawsze w jednym kierunku, tak? Tutaj też można by było dużo opowiadać, jeżeli chodzi o układanie tej struktury. Powiem jedną rzecz, często ja tutaj pozwolę sobie narysować na lewej stronie. Moi drodzy, jeżeli to mamy, wyobraźcie sobie, że to mamy tkaninę, czy to jest długość naszej tkaniny, to jest szerokość, to często jest taka opinia, żeby kiedry, już pokażę, wycinać w ten sposób, czyli po skosie. Głównie krawcowe w ten sposób działają. Wtedy ta rozciągliwość tej tkaniny jest zupełnie inna niż tutaj w jednym kierunku ona się jakby rozciąga albo w drugim, a tutaj z racji tego, że ona jest przecinana po skosie i lepiej się to układa. My w tapicerstwie generalnie zazwyczaj albo na szerokość wycinamy kiedrę,
albo na długość tkaniny. Jest jeden wyjątek, moi drodzy. Jaki wyjątek? Wiecie, powiem wam, bo muszę wam powiedzieć. Moi drodzy, jeżeli mamy do czynienia z meblem, gdzie jest tapicerowany w jakąś symetrię, a dokładnie chodzi mi o pasy, tak? Jeżeli mamy połączone, mieć pasy na siedzisku, na bodnie, to kiedra, jeżeli nie ma kontrastowego koloru, to też powinna być w tą samą tkaninę właśnie szyta, bo generalnie powinny się pasy schodzić kolorystycznie, tak? Czy wzory powinny się schodzić, żeby nie jesteśmy w stanie uszyć w ten sposób, żeby te paski czarne z białym, powiedzmy, o tym mówię, żeby nam się zgrywały, na pewno na bocznych elementach na pewno się nie będą zgadzały. To jest jedyny wyjątek właśnie, że w tapicerstwie tniemy po skosie. Oczywiście można wycinać tak każdą tkaninę. Czasami w ten sposób też jest wycinana. Niektórzy to stosują. Jeżeli są welury bardzo, bardzo cieniujące, to wycinają po skosie z tego powodu, że kiedra wtedy ona będzie delikatnie się różniła od bodna i od siedziska, ale ona będzie cały czas jakby miała jednolity kolor, tak? Bo tutaj znowu wchodzimy już w tematykę tkanin welurowych, gdzie te cieniowanie jest bardzo istotne i to można by było naprawdę kolejny odcinek na ten temat nakręcić. Jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzu, to kto wie, to nakręcimy właśnie a propos układania tkanin na meblach, bo to też jest bardzo ciekawa tematyka i można by było jakiś odcinek na ten temat nakręcić, ale jeżeli tylko i wyłącznie macie ochotę. Ok, moi drodzy, jakby to mamy jedną kwestię załatwioną. Kolejna rzecz, moi drodzy, pewnie niejednokrotnie spotkacie się z taką sytuacją, że długość waszej tkaniny będzie zbyt mała, żeby wykonać czy uszyć daną długość kiedry. Musimy ją połączyć. I o ile mamy cienkie tkaniny, to możemy sobie je zszyć. Ja to tak na szybko tutaj zrobię. Oczywiście nie patrzcie tutaj na szerokości, bo one są w zupełności przypadkowe. Ja tutaj chociaż troszeczkę to wyrównam, żeby było widać, że przynajmniej jakaś szerokość jest tutaj zrobiona. Możemy sobie, wycinamy sobie dwa kawałki, o tutaj może tak pokażę. I zszywamy, tak? Może tutaj jeszcze też pokażę, czyli na prosto. Możemy sobie je zszyć. I teoretycznie, jeżeli jest cienka tkanina, trochę długi skok, tutaj długość skoku. Jeżeli jest cienka tkanina, to generalnie tutaj mamy oczywiście szycie. Zawsze sobie rozkładamy na dwie strony. Włóżmy sobie tutaj kiedrę, tak, pyk. I zaszyjemy. Odcinamy tutaj, żeby to troszeczkę wyglądało do materiału. Wolę trochę ją poobcinać. Ok, i moi drodzy, tutaj pokażę do kamery. O ile jest cienka tkanina, to ona tak naprawdę nie robi nam jakiejś tam bardzo dużej różnicy, aczkolwiek można zauważyć, mam nadzieję, że może spróbuję tak. Notabene, zobaczcie, mówiłem o układaniu kolorystycznym, a nawet na to nie patrzyłem, jaka jest różnica, więc zobaczcie, że naprawdę trzeba się bardzo pilnować, żeby wszystkie kolorowe, czyli welury, tkaniny welurowate, żeby układać w jednym kierunku. Nawet troszeczkę widać, mimo że ona nie jest za gruba, że jednak tutaj w porównaniu z tym i z tym odcinkiem jest tutaj takie zgrubienie. Dlatego, moi drodzy, kiedrę najlepiej złączyć po skosie. Tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z grubymi skórami albo dużo grubszymi tkaninami. Moi drodzy, i w jaki sposób to robimy? Już Wam pokażę. Mamy tutaj ten przypadek, o którym przed momentem mówiłem. Nie chcemy mieć tego zgrubienia. Na skórze też Wam za chwileczkę to pokażę. I w jaki sposób robimy? Musimy to zszyć. Zaraz ja sobie tutaj teraz już patrzę, żeby było
podkolorystycznie. O, dobra, żeby nie było. Ok, najlepiej jest, moi drodzy, nałożyć sobie jakieś 3-4 cm tkaninę jedną na drugą i możemy to ściąć. Tak? I wtedy co robimy? Łączymy je ze sobą. Inny ze sposobów jest taki, że możemy sobie złożyć w ten sposób tkaninę pod kątem prostym i ja może to narysuję. Tutaj jestem. I ją tutaj zszyć i możemy to przeciąć. Zresztą mogę to pokazać. Odcinamy nadatek. Zobaczcie. Mamy i zobacz, jak to przekładam. Ładnie jest po skosie uszyta. Pamiętajcie, że przykładamy w tą stronę i szyjemy jakby od góry do dołu, nie w drugą stronę, bo zrobimy sobie kąt prosty. Pamiętajcie o tym. Tutaj 1 cm nadatek i teraz zobaczcie, co się stanie, jeżeli to wszyję. Ok, i tutaj może kamera pokaże. Ja sobie znowu to rozkładam. Przykładam tą tkaninę. Ok, nie będę już tam zaszywał głębiej. Znowu sobie to pościnam trochę, żeby to ładniej wyglądało do kamery. O, to odetniemy. Ok. No i teraz pokażę Wam tutaj do tej kamery. Tutaj też pokażę. Mamy zszyte po skosie. Dzięki temu, że te zgrubienia, które tu są, a teraz tak pokażę. Czyli te zgrubienia, one się mijają. Dzięki temu jest dużo ładniejsza ta kiedra w ten sposób wykonana. Oczywiście w cienkich tkaninach też można w ten sposób zszywać. Nikt nikomu nie zabrania. Natomiast na pewno, co jest pewne, to ten sposób trzeba wykorzystywać w skórach naturalnych, żeby się te zgrubienia, bo jednak ta skóra w porównaniu z tkaniną, może znowu kamera to uchwyci, jednak jest, może na pierwszy rzut oka nie jest taka duża, natomiast przy szyciu na pewno będzie ona miała znaczący wpływ. No i teraz, moi drodzy, jeszcze żeby tutaj pokazać Wam ten mały odcinek. Mamy już kiedrę. To co zawsze tłumaczę, przykładamy sobie ten nadatek, wycinam do 1 cm, bo moi drodzy, ja wychodzę z założenia, że centymetrowy nadatek w zupełności wystarczy do tego, żeby połączyć ze sobą tkaninę. Oczywiście są pewne wyjątki i to niejednokrotnie o tym mówiłem. No ale w większości tkanin możemy w ten sposób przyszywać. Dzięki temu, że mam 1 cm odstęp od krawędzi, mogę sobie to wszyć. Ok. Ważnym, moi drodzy, elementem jest to, żeby pomagać maszynie. Czyli jeżeli tutaj już kawałeczek przeszyłem, łapię sobie tutaj ręką i wszywam to, pomagając maszynie w szyciu. Jest jeden element wszyty. Zawsze po wszyciu tkaniny sprawdzamy, powinno się sprawdzać, czy nie jest widoczna nitka spod spodu. No i ostatni element. I teraz, moi drodzy, mamy bodno nasze wszywane
I moi drodzy, teraz można szyć albo po tej stronie, albo po tej. Tak naprawdę życie Wam pokaże, że raz będziecie musieli szyć po jednej stronie, raz po drugiej, ale nie ukrywam, że prościej będzie Wam szyć po tej stronie, gdzie jest widoczny ten właśnie ściek, z tego powodu, że my widzimy, gdzie on jest, a my musimy szyć bliżej tej kiedry, żeby nie był widoczny ten ściek, ok? Czyli zakładam to w ten sposób pod maszynę. I moi drodzy, o ile tutaj mamy prowadnicę i teoretycznie można by było powiedzieć, że no ta maszyna nie może szyć, jeżeli ma prowadnicę, to zawsze będzie szyła w tym samym miejscu. Nie. Oczywiście możemy tutaj delikatnie manewrować tutaj tym szyciem i naprawdę możemy szyć bliżej tej naszego tego sznurka, tego wypełnienia. Mamy to wszyte. Mało, bo mało, albo wręcz w tym samym miejscu, ale zostało to wszyte. Nie jest nigdzie widoczny żaden ściek. To co najważniejsze. I tutaj też Wam pokażę do tej kamery. Zobaczcie, tutaj jest to połączenie tych dwóch tkanin na kiedrze i wygląda to w ten sposób. Tutaj są te warstwy. A tu są paski, które rysowałem przed momentem. Na takim malutkim kawałku Wam to pokażę. I moi drodzy, jeszcze jest jedna ważna informacja, jak już tu jestem i mówimy o tej kiedrze, to może pokażę to na kawałku skórzanym, bo to też jest bardzo istotne, moi drodzy. Chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, czyli tutaj jak wszywa się na łuku, bo to jest bardzo często problematyczne. A więc wszyję tutaj kawałek, ciągnę spod maszyny, żeby Wam pokazać. A tutaj pod moją maszyną mam kawałeczek uszyte. I teraz na czym polega cały problem? Może pokażę do tamtej kamery, będzie to lepiej widoczne. Jeżeli ja chcę tutaj po łuku szyć, zobaczcie co mi się tutaj dzieje. Zaczyna mi się to fałdować. I co muszę zrobić? Muszę tutaj, ja sobie to zaznaczę markerem, aczkolwiek Wy nie musicie, oczywiście robimy szereg takich malutkich nacięć. A raczej staramy się nie przeciąć tego szycia, które tu jest. Aczkolwiek jak się go przetnie, to nie jest jakaś tragedia. Jeszcze raz to będzie zaszyte. Pokażę jeszcze tutaj. I powinno to dobrze wyglądać. Ok. Można to, no ja mam wyciągnięte spod maszyny, więc wyciągam sobie. Jeszcze jest jedna rzecz, kolejna, moi drodzy. Jeżeli sobie robicie nacięcie, albo bardzo ostre nożyczki z końcówkami, tutaj sobie to nacinamy, ale zazwyczaj te nożyczki nie są takie ostre, więc nacinamy to w ten sposób, że tą głębszą częścią, moi drodzy, nie tniemy w ten sposób. Może jeszcze raz tak pokażę, ponieważ tutaj te ostrze będzie nam cięło tą skórę, tylko staramy się ciąć po skosie. O, czyli tutaj te ostrze mi nie sięga. Efekt jest ten sam. Teraz zobaczcie jak to się zaczyna rozchodzić. Może jeszcze do tej kamery. Właśnie w ten sposób wszywa się kiedry. Tutaj na łuku. Ok. Zobaczcie. Tutaj mam wszyte. Tutaj to się mi ładnie rozeszło. Jeszcze tutaj pokażę do tej kamery. Tutaj, moi drodzy, w tej chwili nie muszę już nacinać, bo niektórzy chcą nacinać tę boczną, tą trzecią skórę, którą się tutaj wszywa. Tego już nie musimy robić, ona się ładnie nam tutaj wyprofiluje. Znowu wszyję z tej strony, żeby mieć większą kontrolę.
moi drodzy, mamy to wszyte. Znowu pamiętajcie, że po każdym szyciu robimy sobie kontrolę, czy wszystko jest w porządku. Napinamy tą skórę, czy wszystko jest ok. I moi drodzy, patrzymy, wszystko jest w porządku. I moi drodzy, jeszcze jak już jesteśmy tutaj przy tej kiedrze, pamiętajcie, że przy bardzo grubych skórach to są takie pofałdowania. Ta skóra będzie Wam falowała. Można to jeszcze raz tutaj pokażę do tej kamery, wyciąć. No i cóż, moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku. Mam tą świadomość, że pewnie będą jakieś pytania na temat kiedry. Temat na pewno nie został wyczerpany w 100%. Jeżeli Was interesuje, coś jest niejasne, coś chcielibyście, żebym bardziej rozwinął, bo tą tematykę wszywania tej kiedry, lamówki, jak zwał, tak zwał, tymi technikami wycinania, sposobami działania, naprawdę tutaj można dużo opowiadać, to piszcie w komentarzach. Na pewno powstanie nowy, kolejny odcinek na ten temat, jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani. Czekam na Wasze komentarze, lajkujcie oczywiście. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podobał. No cóż, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.